całym kraju Mustangiem. Oto Mołdawia i jej stolica Kiszyniów. Tu nie ma za dużo atrakcji turystycznych, ale przed Wami dwa najbardziej charakterystyczne punkty miasta: łuk triumfalny i Sobór Narodzenia Pańskiego. Ja już byłem w Mołdawii, gdy miałem 18 lat. Oto jedyne muzeum, które zwiedzimy w Mołdawii. Muzeum Historii Naturalnej i Etnograficzne w Kiszyniowie. Na razie jesteśmy wewnątrz, w sali z wypchanymi zwierzętami, które zamieszkują te tereny, czyli są to zwierzęta podobne do tych, które spotykamy w Polsce, czyli wilk, sarna, dzik, lis. I różne ptaki oczywiście. Ciekawostka geograficzna teraz będzie. Mianowicie Mołdawia jest jednym z nielicznych kontynentalnych krajów świata, gdzie nie ma w ogóle gór. Drugi taki bardzo znany kraj to Niderlandy, czyli Holandia. Ale są tu rzeki i ich rozlewiska, więc występują tu ciekawe gatunki ptactwa wodnego, w tym, uwaga, pelikany. Ponadto nieopodal w Rumunii jest delta Dunaju, słynna i doceniana również przez UNESCO, które umieściło je na swojej liście światowego dziedzictwa. No nie udało nam się jej zwiedzić w tej podróży. Wrócimy tu w 2025. W piwnicy muzeum znajduje się ekspozycja, która pokazuje, jakie zwierzęta zamieszkiwały tereny dzisiejszej Mołdawii przed tysiącami lat. Co ciekawe, żyły tutaj słonie i hipopotamy, no i różne dinozaury. Zobaczcie, tutaj chyba najciekawszy eksponat w całym muzeum, mianowicie w większości oryginalny szkielet Deinotherium gigantissimum. Doczytamy w hotelu, co to za gatunek. W Kiszyniowskim Muzeum Etnograficznym nie mogło oczywiście zabraknąć strojów ludowych. W tej sali zaprezentowano ich pełną różnorodność. Oto soroki. Co ciekawe, pierwszą osadę założyli tu Genueńczycy. Twierdzę, którą widzicie, wybudował Stefan Wielki, słynny gospodarz mołdawski w XV wieku. No i jest to największa atrakcja miasta. Co ciekawe, twierdza ta pojawiła się również w polskiej literaturze. Nie jestem pewien, ale chyba na kartach powieści trylogii Henryka Sienkiewicza. Po prawej płynie Dniestr. To rzeka graniczna, bo po drugiej stronie Dniestru jest już Ukraina, kraj pogrążony w wojnie, aczkolwiek działań wojennych nie widać. Oto wnętrze twierdzy Soroka. Jak widać, twierdza zbudowana jest na planie koła i trwa jej remont. W ciągu tych 15 lat, które minęły od mojego pierwszego pobytu w Mołdawii, dokonał się w tym kraju duży postęp i wzrost gospodarczy. Ale wciąż gospodarka oparta jest w sporej mierze na rolnictwie. Jeśli by wskazać jeden główny produkt eksportowy, z którego słynie Mołdawia, to będzie to oczywiście wino. Co
są tu rozległe winnice, a winorość uprawia się od czasów co najmniej Aleksandra Macedońskiego, jeśli nie wcześniej. Kilka winnic jest szczególnie słynnych. Dzisiaj zwiedzamy Milewski Nici, która słynie z najdłuższej w Europie sieci piwniczek winnych, która sięga 200 km. Na uwagę zasługują nietypowe fontanny, z których woda leje się do kielichów, do wina, z butelek wina. Jak już wiecie, Milewski Nici może pochwalić się największą piwnicą winną na świecie. Jest tu 200 km korytarzy, ale tylko 55 jest użytkowanych. Niektóre, tu mamy względnie nieduże beczki z winem, natomiast niektóre zbiorniki z winem mogą pomieścić aż 320 ton. Temperatura tu to 14 stopni, a wilgotność 85-90%, czyli warunki dogodne dla leżakowania win. Są dwa okresy leżakowania win. W pierwszym wino przechowywane jest w beczkach, w drugim już w butelkach. I tutaj właśnie mamy część piwnicy, w której leżą przykurzone butelki. Można się zatem domyślać, że są tu wiele lat. Widzicie te 21 butelek u góry? To najdroższe butelki w całej piwnicy winnej. Pochodzą z 1973 roku i kosztują 1800 euro za butelkę. Jesteśmy w najgłębszym miejscu piwnicy winnej, 80 metrów poniżej poziomu ziemi, ale to dlatego, że nad nami jest wzgórze. Oto kompleks monastyczny Stare Orhei, Orhei Vecchi. To unikat na skalę światową, bo jest to zespół monastyczny. Z tej strony widzimy jakąś kaplicę, natomiast po drugiej stronie tego wzgórza są cele mnichów wykute bezpośrednio w skale, a skała góruje nad rzeką Reut, która płynie po drugiej stronie wzgórza. To jedna z największych atrakcji całej Mołdawii. Oto wnętrze cerkwi klasztoru na szczycie wzgórza. Niestety nie wolno robić zdjęć, dostaliśmy wydruki. Podejdź bliżej. Głowy Lenina z nadpianina, duch Włodzimierza Lenina, przywódcy rewolucji bolszewickiej, unosi się nad nami. Tak, jesteśmy w nowym kraju, w Naddniestrzu. To nieuznawany na arenie międzynarodowej kraj, który zajmuje część terytorium Mołdawii, głównie na wschodnim brzegu rzeki Dniestr. Ale ponieważ trzymam się tutaj konwencji, która mówi, że każdy naród ma prawo do samostanowienia i dodatkowo faktu, że Naddniestrze jest uznawane przez Abchazję oraz Osetię, postanowiliśmy zaliczyć ten kraj do listy krajów, które zwiedziliśmy i takim oto sposobem to jest mój 61. kraj, Małgosi kraj 38, a Mustanga 34. No
i tutaj rzeczywiście mentalność ludzi i poglądy są głównie komunistyczne. To nie jest tak, jak może myślicie, że ci ludzie tęsknią za Zachodem. Nie! Im się to podoba i oni mają w większości takie poglądy. Co więcej, oni w referendum wybrali, że chcieliby dołączyć swoje terytorium do Federacji Rosyjskiej, przy czym Federacja Rosyjska nie przyjęła ich. No i tak oto są osobnym krajem. Oprócz symbolów komunizmu jest tu kilka ciekawostek, między innymi muzeum czy fabryka brandy i cudowna forteca. Oto słynna twierdza w Benderach, w Naddniestrzu. To jedna z 4 twierdz dawnego gospodarstwa mołdawskiego. Drugą widzieliśmy wczoraj w Sorokach, natomiast 3. i 4. leżą na terytorium Ukrainy, a tam na pewno nie zamierzamy się wybrać. Ta twierdza jest dużo bardziej okazała niż twierdza w Sorokach. Również i w twierdzy Bendery nie mogło zabraknąć sali tortur. I proszę, jest tu pokój, a nawet 2, w którym pokazano popularne przed setkami lat narzędzia tortur. Co ciekawe, Bendery leżą już na zachodnim brzegu Dniestru. Widok z tej baszty pokazuje nam właśnie rzekę w jednym z swoich meandrów. No i położenie zamku oczywiście było strategiczne nad rzeką, nie na wzgórzu, dlatego że tutaj zasadniczo nie ma gór w Mołdawii, tak jak już wam wcześniej mówiliśmy. Jesteśmy w fabryce brandy i win, która nazywa się Kwint. To jedna z największych atrakcji Naddniestrza. Skrót Kwint pochodzi od koniaki, wina i inne napitki Tyraspol. Fabryka została założona już w 1896 roku. Tradycje uprawy winorośli na tych terenach sięgają aż czasów starożytnej Grecji. Natomiast pierwszą osobą, która zajęła się w tym na skalę industrialną, był generał Wittgenstein. No, to był generał wojsk rosyjskich, który zwyciężył nad wojskami napoleońskimi. Już wam mówiliśmy przy okazji pobytu w Mochyla Miru koło Sławkowa, że Napoleon, choć pod Sławkowem wygrał, poniósł drastyczną klęskę pod Moskwą z wojskami rosyjskimi. No i teraz tak, te brandy są znane na całym świecie. Niektóre z nich są bardzo drogie i zdobywają międzynarodowe nagrody. Co ciekawe, Kwint produkuje również inne napoje alkoholowe, mianowicie wina musujące, bo nie może używać nazwy szampan, bo to jest zastrzeżona przez Francuzów, tak jak nie może używać nazwy koniak, tylko brandy, a w zasadzie używa nazwy Divine. To jest rodzaj brandy, powiedzmy. Produkuje również wódki pod nazwą Wilk i Wilczyca. Co ciekawe, jeden z ich brandy został przesmuglowany przez rosyjskich astronautów na stację kosmiczną Mir. No i jedna butelka im została, postanowili przekazać na pamiątkę do muzeum. Oto ona.
tutaj wódki, wilczyca, różne medale. No i jeden z najdroższych produktów, zobaczcie, trendy, właśnie Wilhelmshaven. Na cześć generała, który rozpoczął tutaj produkcję win i brandy, a przy okazji założył parki, sanatoria. W jednym sanatorium była terapia, która polegała na leczeniu winem. No, na pewno wielu rodakom by się ona spodobała. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie przechowuje się koniaki, brandy marki Quint, tak? I jest ona przechowywana w takich cysternach, które mają pojemność około 23 000 litrów. Co ciekawe, zobaczcie, tu jest adnotacja koszerne. To znaczy, że jest przeznaczona dla Żydów. Na rynek izraelski, niemiecki i amerykański. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie leżakuje brandy. Łącznie Quint ma 25 000 beczek. Są beczki duże, takie, które mają pojemność do 3000 litrów. I beczułki mniejsze, które mogą pomieścić od 300 do 400 litrów. Ta liczba u góry oznacza numer beczki, natomiast nadal jej pojemność litra. Ta może pomieścić 410, tamta 309. No, to robi wrażenie. I tutaj unosi się zapach koniaku. Dlatego, że co roku 3% pojemności beczki wyparowuje w wyniku leżakowania. Na terenie destylarni jest aż 7 budynków, w których leżakuje brandy w beczkach. No, jesteśmy w kolejnej sali, gdzie są dwukolorowe, znaczy zarówno jasne beczki w odcieniu takim jasnego drewna i ciemnego drewna. Różnica wynika z ich wieku, bo te ciemne pochodzą jeszcze ze Związku Radzieckiego i mają około 55 lat, natomiast jaśniejsze z tyłu są młodsze i pochodzą na przykład z Francji. Quint jest jednym z największych zakładów przemysłowych w Naddniestrzu i jednym z największych pracodawców. Zatrudnia 1000 osób w całym kraju, z czego około 200 czy 300 tutaj w tej fabryce destylarni w Tyraspolu, a reszta w winnicach. A winnice zajmują obszar aż 2000 hektarów. W stolicy Naddniestrza, Tyraspolu, zwiedziliśmy Muzeum Quinta, producenta słynnych brandy, jak również wódek i win. A teraz pora na muzeum nietypowe, muzeum butelek, które jest prowadzone przez pana Stasia z Ukrainy, a kolekcję rozpoczął jego tato, pan Grigory, tutaj na zdjęciu. I tutaj jest 10 000 butelek w chyba 7 pokojach. Są tu naprawdę nietypowe eksponaty z różnych krajów świata, z Izraela, z Madery, Portugalia, są również z Polski, ale w innym pokoju. No i jest oczywiście dużo lokalnych z Naddniestrza i z Mołdawii. Zobaczcie te butelki Krikowa, to jest słynna winiarnia koło Kiszyniowa i gdy się otwiera tą butelkę, to
leci muzyka z pozytywki, niesamowita sprawa. Niektóre butelki są numerowane, numer 1. Tutaj pierwsza. O, pokażmy może. Uważaj, delikatnie. Dobra. Proszę, z 72 roku, numer 1. Niesamowita kolekcja. No i jak wiadomo, ludzie na wschodzie Europy lubią dobrze wypić, no więc takie muzeum jest w pełni uzasadnione. A przypomnijmy, że tradycje winiarskie sięgają tu czasów starożytnej Grecji, może czasów samego Aleksandra Macedońskiego. Pan Staś ma siostrę Wiktorię i ich tato, jak już wiecie, który założył tą kolekcję, urodził się tu w Naddniestrzu, natomiast mama w Odeście na Ukrainie i dlatego jest tu sporo trunków z Ukrainy. Oto największy z nich, butelka ukraińskiej wódki, ma aż 25 litrów. No, jest co pić. A tutaj trunki lokalne z Naddniestrza i jest też flaga Naddniestrza, czerwono-zielono-czerwona i uwaga, ma sierp i młot. To relikt z czasów rewolucji październikowej i czasów komunistycznych. To już chyba jedna z nielicznych flag, które ma sierp i młot zachowała. Jeśli nie jedyna. Oto kolejny pokój z butelkami. Zobaczcie, tu są tylko butelki związane z motywem tenisa. No. A jest i kubek z Polski, tylko ja mam złoty interes. Ale są również butelki z Ameryki i jest tu, proszę, konkurent naszego Mustasia, mianowicie Corvetta. Ale są też wagony kolejowe. Są również butelki z Rosji i z Hiszpanii. W Hiszpanii oczywiście króluje sangria. Oto trzeci pokój w Muzeum Butelek, niezwykle interesujący. Zobaczcie, pan dostał w prezencie od jakiegoś Polaka, pana Tadeusza. Oda do Śliwowicy jest. I will take you photo with that, okay? Są też inne ciekawe eksponaty. Zobaczcie na tą laseczkę. Tutaj jest ukryte troszkę alkoholu dla dziadzia, a tu druga laseczka z dzwonkiem i z flaszeczką. A zobaczcie, z tyłu są flaszki z Niemiec. O, ta w kształcie telefonu. Halo, chciałbym się napić. Są też flaszki z Islandii. Zobaczcie, nie tu Szkocja. Islandia będzie tutaj. Notabene ja byłem w Islandii tego samego roku, co pierwszy raz w Mołdawii, a obok niesamowite eksponaty z Trinidad i Tobago. Kto by pomyślał? Na trzecim pokoju jest też stanowisko z butelkami z Polski. Jak wiadomo, rodacy lubią sobie wypić. No, ale obok mamy, proszę bardzo, Hasemickie Królestwo Jordanii. No, religia im nie pozwala pić, a jednak czasem się napiją. Jemeńska wódka, proszę bardzo. Ale zobaczcie, obok mamy South Africa, RPA, tak, i Jamajka. Także no dużo ciekawych krajów, a tutaj Filipiny, no jest też Turcja. Pozdrawiamy naszych wszystkich fanów z Turcji. Oczywiście słynne raki. Co robić? Może napić się? No nie wiem. W każdym razie zobaczcie, tutaj część poświęcona komunistom. Jest Stalin, tutaj Feliks Dzierżyński, założyciel KGB. Słuchajcie, mieliśmy plac Feliksa Dzierżyńskiego we Wrocławiu. Już mało kto z was pewnie o tym pamięta, bo teraz jest to plac Dominikański, tak kiedyś było, a tutaj Czałczewsko.
dyktator rumuński. Teraz pora na Daleki Wschód. Są tu flaszki z Wietnamu i Chin. Zobaczcie, z jakimiś skorpionami, wężami. O, patrzcie na to. Wąż jest? No jest. Manuel robi kanapki. Była kiedyś taka reklama kilkanaście lat temu i wówczas zrobiłem sobie zdjęcia w takich oto kapeluszach. Na wiele lat zawiesiłem tę tradycję, ale teraz ją wznawiam. Kolejna sala i kolejne eksponaty. Zobaczcie, tu święci Mikołajowie, obok ogórek z pomidorami. Teraz zobaczcie, co się dzieje, gdy Rosjanin za dużo wypije. O, staje się jak ta wiewiórka. No, a tutaj coś dla studentów. Na pewno mamy wśród naszych obserwujących jednego studenta, proszę. Książka dla studenta. Teraz pora na eksponat naprawdę niesamowity. Zobaczcie, to jest gruszka i pytanie, jak ona się tu zmieściła. Otóż ona rzekomo tutaj urosła, czyli trafiła do flaszki, gdy była dużo mniejsza, i jakimś cudem się powiększyła. Pod wpływem jakich procesów? Pozostaje to dla mnie na razie zagadką. Musimy znajomego profesora z Akademii Rolniczej we Wrocławiu zapytać i poinformujemy Was, co tu się wydarzyło, ale niesamowity eksponat. Oto kolejny, 5. pokój w muzeum. Butelek, zobaczcie, jaka imponująca kolekcja win. A tu jakie wielkie kieliszki specjalnie dla nowożeńców. A na ścianach mamy piękne freski pokazujące wesele i wino branie. To ostatni, 6. pokój we wspaniałym Muzeum Butelek. Tutaj są głównie wódki, koniaki i jeszcze jakieś tam inne trunki. Podsumowując, słuchajcie, niesamowita, wspaniała atrakcja, unikatowa na skalę światową, bo tego typu muzeów nie ma po prostu, więc jeśli jesteście w Rumunii, Bułgarii, koniecznie wybierzcie się na 3-4 dni do Mołdawii i Naddniestrza, tak jak my, bo tu są wspaniałe atrakcje, które odróżniają ten region od innej części, innych krajów europejskich. Warto tu przyjechać i zostać nawet 2 dni u państwa Wiktorii i Stasia. Można nocować, mają hotel i można sobie zwiedzić winnicę, można zwiedzić zamek w Benderach, można zrobić zdjęcie z pomnikiem Stalina. Super, polecamy.